Nie będziemy Ewy budzić, oczywiście się nie domykają drzwi. No dobra, jesteśmy w tym momencie w Istambule. Po 5 albo 6 dniach w końcu dotarliśmy, kurczę, do Istambułu. Idziesz? No i git, jesteśmy w dawnym Imperium Osmańskim, a w zasadzie w tym momencie w stolicy Istambułu, nie? Czyli w Turcji. O, siema. Tutaj jest, czekaj, zrobimy cię tak fajnie, żebyś był ostry. No, siema. To jest koniu bierze świat, nie? Jedzie rowerem przez, no kurde, cały świat, więc ja mam trochę stopem, więc mam trochę lepiej. Ewa jeszcze śpi, a ja dzisiaj będę próbował prawdopodobnie z Ewą wyciągnąć z tego miasta jak najwięcej, a poza tym chcemy iść zrobić sobie szczepionki, które prawdopodobnie będą tutaj tańsze niż w Polsce, nie? Co to za chłop jakiś tam, ty. W ogóle śmieszne jest to, że lepiej do nich mówić po rusku niż po angielsku, a przynajmniej ja tak mówię, bo sobie ćwiczę trochę rosyjski, a oni znają z jakiegoś powodu, a jeszcze w sumie do końca nie wiem dlaczego. No ale jesteśmy tu już, kurczę, drugi dzień, trochę odpoczywaliśmy po tym 6-dniowym upale i łapaniu stopa. No teraz Ewa jeszcze śpi, więc my sobie pójdziemy fajnie na śniadanie, ja sobie ogarnę, gdzie można te szczepionki zrobić, bo jak już powiedziałem, tutaj prawdopodobnie jest taniej. Tak samo jak tutaj ludzie jeżdżą robić sobie przeszczep włosów czy zęby, bo w sumie jeździliśmy... No dawaj. Ty byłeś w Wielkiej Brytanii? No. W Wielkiej Brytanii masz szczepionki za darmo. Ale wszystkie, nawet podróżne. Za darmo, no? No widzisz. To fajnie. Już takiego zrobię trochę. Tutaj jest siedzonko, a tutaj normalnie, kurczę, samochody jeżdżą, nie? No i tak non stop. Tutaj dochodzi do tego, że nawet o 3:00 w nocy albo kot miauczy, albo nawet dziecko krzyczy. Ja właśnie tak wczoraj zdziwiła, że kurczę, 2:00 w nocy i dziecko jeszcze nie śpi. No ale jak tu jest 35 stopni, no to nie ma się co dziwić, że no nikt tutaj w dzień praktycznie nie wychodzi. To jest jeszcze mało osób, nie? Normalnie tu potem, w ogóle ten typ jest śmieszny, bo on tutaj chyba od wczoraj siedzi i nawet nie zmienił miejsca. Tak siedzi, nawet papierocha ma w gębie. Ciat papierosowy. Tak jak mówiłeś, Erek, ciat papierosowy. A tak, to są małże w środku. To otwierasz i są małże. Spasiba wam! No i dobra, idziemy obudzić Ewę, idziemy do tego punktu szczepień, a potem sobie pójdziemy na sziszę, na kawę robioną w tureckim stylu. Oczywiście pan przejeżdża. Tutaj jakiś chłop klepie w chleb, żeby było chyba łatwiej. Nie wiadomo o co chodzi. Dobra, idziemy do hostelu, obudzić Ewę i pójdziemy do tego centrum szczepień, nie? Patrz! Patrz! Eta silk! A ty znajesz paruski? Nie. Ja mam, patrz, a dotknij. Fajne, nie? Eleganckie. Dzięki! Kurde, mnie zaczepia, że mi chce t-shirt sprzedać, a jak ja mam, kurczę, jedwab na sobie z Wietnamu, nie? I zaczepiają cię, kupisz to, kupisz tamto, kupisz sramto. No a my idziemy, no co, na sziszę sobie pójdziemy, nie? Pójdziemy najpierw na ten fajny bazar, który jest przede mną, przed nami. Pójdziemy sobie na sziszę, a potem pójdziemy ogarnąć te szczepionki i... Tak, Ewa, jak nastroje? W porządku. Dobrze, chodźmy, bo tu barierka stoi. Dobrze, muszę przejść przez barierkę. Ty, no i zamrugałem. Nie wiem, ale pan i tak nie sprawdza, chyba tak po prostu puszcza. A miałem torbę, więc aż dziwnie. No ale jak to wygląda, to zobaczymy zaraz. Jak było, Ewa?
Gębę, potem ręce, a potem nogi. Dobra, generalnie znaleźliśmy w sumie taki trochę psim spędem miód z rododendronu, który nazywa się Mad Honey i on kosztuje dokładnie 800 zł za pół litra w Polsce. Jest legalny, można go normalnie kupić, 800 zł. Tutaj kosztuje 1000, to jest jakaś stówka. To my kupimy pewnie jakiś taki mniejszy i zobaczymy jak działa, no bo faktycznie w większych dawkach to może powodować po prostu takie nudności i złe działania, ale w takich mniejszych jest całkiem smaczny, więc zobaczymy jak on działa. Dawka rekreacyjna. Pół łyżeczki lub mniej, no, dawka rekreacyjna tych. Dobra, spróbujemy ten. Spróbujemy i zobaczymy co się wydarzy. Przemierzając zgiełk Stambułu, gdzie zapach przypraw, nawoływanie sprzedawców i tłum ludzi splatają się w żywą melodię miasta. Ale przebodźcowani odnajdujemy spokojny zaułek, gdzie w kawiarni czeka już na nas turecka kawa oraz shisha. To dwa tutejsze znaki spotkań międzyludzkich. Dym będzie unosił się teraz ku lampionom jak taniec ciszy, a czas będzie zwalniał, jakby cały Stambuł oddychał tylko dla nas. Co Ewa powiesz? Nawet nie. A jak Ci się podoba w tym miejscu w Istambule? Na samym targu jak będzie, nie? Ogólnie tutaj poznałem kolegę z Afganistanu. Tak, jest Właśnie tutaj bardziej przychylnie, swoje dane. No. ciszej, nie ludzi. Ale mówi, że jakbym był w Afganistanie, to bym się do niego wsypał. W kawiarni poznajemy Harisa, afgańskiego nomada, który właśnie wrócił z Azerbejdżanu z pracy. I daje nam kilka cennych wskazówek odnośnie poruszania się po terenach Gruzji, Azerbejdżanu i Afganistanie. Tutaj pan pobuchał. Nie wiem czy go widać, nie będzie go widać, no ale w sumie... O. O, super, dziękuję. I ustnik się dostaje. Ustnik się dostaje, no i się ciągnie. Haris uczy nas również wróżenia z fusów kawy. Jednak to nie wróżka opowie nam o naszej przyszłości, ale tym razem zrobi to sztuczna inteligencja. Okay. We will see. Wróżenie z fusów, że jak się wypiło kawę, zostawiało filiżankę, trzeba było poczekać 5 minut, było wróżenie z fusów, a teraz mamy ChatGPT, także można zrobić zdjęcie i ChatGPT będzie nam robił właśnie coś takiego wieszcza. Jest napisane, że po prawej stronie widać kształt przypominający wzgórze i jest to znak, że czeka mnie wyzwanie, które będzie wymagało determinacji. Co też jakby obrazuje całe nasze życie, że każdy krok, który stawiamy, wymaga. Nasze wróżby są dosyć ogólne, ale stawiają nacisk na sam motyw podróżowania, więc traktujemy je jako dobrą monetę. Bo w Stambule była kiedyś wróżka, która w cieniu kawiarni pochylała się nad filiżanką, w brązowych smugach fusów odnajdywała historię i nadzieję ludzi. Jej szept niósł się ponad szum miasta, pachniał kawą, cynamonem i dymem sziszy.
Bo Turcja zmieniła się przez lata między minaretem a wieżowcem, między bazarem a galerią handlową. Tak i ta wróżba z fusów ustąpiła miejsca ekranowi. Nostalgia unosi się jak mgła nad Bosforem, przypominając, że kiedyś przyszłość smakowała inaczej, wolniej, cieplej i być może z odrobiną tajemnicy.